Siemanko, ostatni dzień wyprawy. Dzisiaj mamy do przejścia 22 km, z czego prawie duża część będzie pod górkę. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. No naprawdę w nocy gorączka mnie trochę wymęczyła. Jem antybiotyk i trzeba dać radę. Ostatni dzień. Jutro już, dzisiaj wieczorem dochodzimy do Lukla. Wieczorem samoloty nie latają, wiadomo, to jest w górach. Musimy przeczekać do rana i rano lecimy do tej wioski jakiejś tam, nie pamiętam jak się nazywa. No i stamtąd busem 4 godziny do Katmandu. Spotykam się z moją lalusią jutro i z Polem i jeszcze z kimś, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Także naprawdę świetnie. Jaka to była niesamowita przygoda. Naprawdę. Pamiętajcie, nie opuszczajcie kanału, bo to nie koniec tej wyprawy. W środę, teraz będzie jeszcze odcinek z Katmandu, plus może pojedziemy do takiego miasta, które zostało w 2015 zburzone przez trzęsienie ziemi. Dużo miejsc tutaj niestety ucierpiało wtedy. Później lecimy na 4 dni do Butanu. Butan to jest kraj, do którego nie da się po prostu tak wjechać. Trzeba załatwić specjalne pozwolenia. Każdy dzień, podkreślam, jeden dzień wizy turystycznej kosztuje tam $200, czy 250 nawet jakoś tak. My ogólnie za wyjazd płacimy od osoby $1600 za 3 noce, 4 dni. To jest niesamowicie drogi kraj. No a później ruszamy na 3 tygodnie do Indii, a później wracamy w Himalaje, do Tybetu. Także śledźcie całą serię na bieżąco, bo naprawdę będzie bardzo warto. Będą same dobre odcinki i to Wam mogę obiecać. Ja się zbieram już, widzę, że przewodnik, słyszę, że przewodnik po mnie idzie. Jeszcze Wam pokażę pokój, bo może nie każdy widział wczorajszy odcinek. Jak zwykle naklejka. Patrzcie, jaki mi pokój dali wczoraj. Ja się założę, że ktoś tu spał, tylko po prostu nie mieli wolnego pokoju i ktoś sobie poszedł pewnie gdzieś indziej spać, a mi odstąpił pokój. Ktoś tutaj z obsługi pewnie, bo to wiecie, po czym można udowodnić? No, to po dzisiejszym poranku smarkanie. Patrzcie, to są wszystko czyjeś rzeczy. To eleganckie lustro. Nie, no powiem Wam, że naprawdę to, jakie warunki tutaj miałem przez ostatnie 10 dni, to teraz w jakiej melinie bym nie spał, to będzie dla mnie 5 gwiazdek. Dobra, zbieram się i ruszam dalej. No i rozpoczynamy naszą trasę. Pogoda niesamowita. Ale jak to teraz inaczej trochę wygląda, jak zaczynaliśmy to, jak byliśmy tutaj, no to całe góry były ośnieżone, bo tak sypał śnieg. A teraz tylko te najwyższe. O, 2 cielaki. O, 3 nawet. Jak to niesamowite, że to już ostatni dzień tej wyprawy. Z jednej strony powiem Wam, że nawet okej, bo już przez ostatnie dni to robimy takie trasy, że już naprawdę jestem zmęczony, nie ma co ukrywać, to każdy by był. No ale z drugiej będzie mi trochę smutno, że to już koniec. Jak się kręcą młynki. Te wioski w górach są dobre. Tutaj właśnie teraz przy wyjściu, przy wyjściu i wejściu, albo wejściu i wyjściu, obojętnie jak tam chcecie, w którą stronę, Znamczy Bazar. Też musicie odbijać bileciki. O, ile osiołków. Trasę mają do zrobienia pewnie. O, tutaj będzie dobre zdjęcie z tą flagą Nepalu. Kurde, ale nie wieje teraz. Polish checkpost. Nie wiem, czy on nie checkpoint, tylko post. Ale niech będzie. Dzisiaj jest 3400. Schodzimy na 2800. Także już będzie coraz lepiej, coraz cieplej.
No i coraz łatwiej się będzie oddychało. O, tutaj trzeba zaznaczyć, że się wychodzi z Namcze, że się przechodzi do następnego punktu. Jeju, teraz przewodnik opowiedział mi i straszną, i niestraszną. Ciężko jakoś się do tego podejść. Historię właśnie. Zapytałem go w sprawie tego trzęsienia ziemi, które tutaj było w 2015 roku. Wtedy bardzo dużo budynków tu zostało totalnie zniszczonych. Dużo osób też zginęło. I zapytałem go, gdzie on wtedy był. Czy on wtedy był w Katmandu. Powiedział, że tak. Była to wtedy sobota. Mówi, że to i bardzo zły dzień, ale też szczęśliwy, bo wszystkie dzieci były w domach, nie były wtedy w szkole. Także wiele dzieci zostało uratowanych przez to, że po prostu to była sobota. On mówi, że akurat wtedy był u znajomych. Jego rodzina była w domu. Mówi, że jak się zaczęło trzęsienie, trwało to, mówi, że nie wiem, około minuty, 2. Dla niego to trwało bardzo długo. Mówi, że był wtedy tylko w klapkach. Mówi, że jak tylko się uspokoiło, biegiem, jak zobaczył przed sobą zniszczone domy, zburzone, mówi, że biegiem po prostu zaczął jak najszybciej biec do domu. Czekajcie, bo jest błoto. Muszę przejść. Żeby zobaczyć, czy jego rodzina żyje. Mówi, że na szczęście jego syn był mały wtedy, ale bardzo mądry. Jak się zaczęło trzęsienie ziemi, to szybko wziął młodsze rodzeństwo, mamę za rękę i uciekli przed dom. Bo wiedzieli, czym to grozi, że może się dom zawalić. Ale mówi, że to, co on wtedy przeżył, że tak naprawdę nie wiedział po tym, czy jego rodzina w ogóle żyje. Mówi, że to był naprawdę najgorszy czas w jego życiu. A jak przyleciał i zobaczył ich, to mówi, że po prostu prawie się popłakał. Albo się popłakał, nie wiem, tak średnio go zrozumiałem. Mówi, że no, aż jak mi to opowiadał, to mnie aż po prostu ruszyło. Bo to jest ciężko sobie wyobrazić, co musi mieć taki człowiek w głowie, jak sobie pomyślał, zobaczył domy zburzone dookoła i pomyślał, że jego rodzina może nie żyć. Straszne, naprawdę. O, aż serce chwyta. Mówi, że później po tym przez 2-3 dni w ogóle nie było co jeść. Pili tylko wodę i jedli jakieś sucharki, bo po prostu, wiecie, nic nie działało. Poburzone było dużo rzeczy, sklepy poburzone i tak dalej. Nie było jedzenia. Przez miesiąc w ogóle do domu nie mogli wrócić, bo się bali, że się dom zawali. Musieli gdzieś tam spać. Mówi, że totalnie, wiecie, poza miasto gdzieś wyjechali. Strasznie smutne. I właśnie później po tym mi się przypomniało to, co się teraz działo w Turcji i w Iranie właśnie. Jezus Maria. Aż ciężko sobie to wyobrazić. Jak to zdjęcie było, co ten ojciec siedział na krzesełku, trzymał swoją córkę za rękę, która już nie żyła. Straszne. No i tutaj ostatni raz podczas tej wyprawy mogę zobaczyć Everest. Ładnie tam przed nami. Zastanawiam się, ile schudłem przez tą wyprawę. Normalnie tak mi spodnie z dupy lecą, że dawno tak nie miałem. Jutro jak tylko dotrę do Katmandu, muszę znaleźć gdzieś jakieś miejsce, gdzie jest waga i się zważyć. Ale tak myślę, że około 3 kg, może więcej, mogłem zgubić. No i wchodzimy na most Hilarego. Wiecie co, dzisiaj tak rozmawiałem z Alą, jakie to jest niesprawiedliwe. Znaczy teraz już się to trochę zmieniło, ale jakie to było niesprawiedliwe przez wiele lat, że tak naprawdę Tenzing był wtedy Sherpem. To jeden z tych, którzy zdobyli Mount Everest jako pierwsi, razem z Hilarym. I tak naprawdę to w świecie większość ludzi mówi, że to Hilary zdobył po prostu razem z nim, ale Hilary jest na pierwszym miejscu. A tak naprawdę wiele osób by nie zdobyło Everestu, gdyby nie Sherpowie. Bo tak naprawdę to Sherpowie robią główną robotę. I nie ma co gadać, że tak nie jest, bo naprawdę tak jest. Na szczęście pewnie po tym filmie, czy 14 szczytów, 14 Peaks, bardzo polecam.
Jak ten jeden z Sherpów właśnie zdobył 14 szczytów w pół roku. Myślę, że wiele osób zdecydowanie zaczęło myśleć w inną stronę, że to tak naprawdę Sherpowie są bohaterami tych wypraw, a nie ci ludzie, którzy tam idą. No, jak tak sobie człowiek o tym pomyśli, to naprawdę było bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Jak każdy przypisywał sobie wszystko, a Sherpowie byli na drugim planie. Wiecie co? Musiałem pół godziny mieć, żeby się trochę uspokoić po tym, co mi powiedział, bo starałem się postawić, znaczy to się nie da postawić w sytuacji takiego człowieka, ale pomyślcie sobie tak: wasza żona i 3 dzieci, wy jesteście za dołem, nie wiecie, co się stało, macie w głowie tylko jedną rzecz, że nie żyją. Jak nie macie dzieci, żony, mama, tata, brat, siostra, co po prostu aż sobie nie można wyobrazić w głowie, co w głowie ma taki człowiek, jak on jest poza domem i nagle mógł wszystkich stracić. I to jest tak przykre. A jakie musiał być szczęśliwy, jak ich zobaczył. Masakra. Jak trzeba doceniać wszystko to, co się ma. No, zdecydowanie. Powiem wam, że właśnie podróże są niesamowite pod tym względem, że poznajecie wielu ludzi z wieloma historiami i później doceniacie to, co macie. Bo ja naprawdę bardzo doceniam i będę doceniał. Powiem wam, że jesteśmy takimi szczęściarzami, że poszliśmy na ten trekking wtedy, kiedy poszliśmy. Bo dzisiaj setki osób naprawdę minęliśmy. Naprawdę nie przesadzam. Ostatnie 3 dni, jak stamtąd schodzimy, to idzie po prostu tyle ludzi, tak wielkie grupy, że masakra. Wiecie, co jest fajne? Jak mijacie tych wszystkich ludzi, którzy dopiero tam idą, połowa już tutaj zmęczona, jak nie wiem, ledwo idzie. Ja sobie myślę, najgorsze dopiero przed wami. Wielu z nich się nie spodziewa, co ich czeka tam wyżej. Bo ten odcinek, co teraz idziemy, no dobra, jest trochę pod górkę, ale to jest początek. To jest początek dopiero 10-dniowej wyprawy, która ich czeka. A niektórzy idą jeszcze więcej. Na trasie spotkałem ludzi, którzy tą trasę na przykład robią 15 dni. My to zrobiliśmy 10, co nie po 11 nie będę w Katmandu. Ale to dlatego, że nie robiłem na 4900 kolejnej aklimatyzacji, tylko po prostu przespaliśmy się i poszliśmy dalej. A niektórzy robią. Niektórzy gdzie indziej jeszcze robią i idą mniejsze odległości. Tak to wygląda. I ludzie, którzy wiecie, zobaczą pierwszy raz Białe Góry i wszyscy się zatrzymują i zdjęcia. I ja miałem dokładnie to samo. Jak w pierwszy dzień nie widziałem nic, bo było tak zachmurzone. W drugi dzień, jak tylko się pogoda zrobiła, jak zobaczyłem piękne szczyty Himalajów, od razu cyk, pełno fotek. I w sumie każdego dnia było coraz lepiej, coraz piękniejsze góry i coraz więcej fotek, wiadomo. Ale to była przygoda. Nie zapomnę jej na pewno. Za mną kolejny punkt kontrolny, gdzie sprawdzali bilet, że pokonałem kolejny odcinek drogi. No i teraz kolejny to już chyba będzie w Lukla. Chyba tak. Chyba w Lukla, tam gdzie się kupowało właśnie wstęp do parku i gdzie rejestrowali was do systemu, że weszliście na szlak. To jest bardzo mądrze pomyślane. Pomyślcie, jakby nie patrzeć, ta trasa na Everest Base Camp, myślę, że w tej części świata jest na pewno chyba najbardziej znaną, taką popularną
takim popularnym trekkingiem, takim, na który naprawdę już trzeba trochę siły, wysiłku, żeby to pokonać. Mogę się mylić. Jeśli się mylę, to napiszcie w komentarzach, co w tej części świata może być sławniejsze. Ale wydaje mi się, że to. Także wiecie, no takie rejestrowanie ludzi i później każdy wie, kto wszedł, kto wyszedł ze szlaku, to jest bardzo dobre. Jak ktoś zaginie, od razu wiedzą, że zaginął. Proste. No i moi drodzy, jesteśmy w Panding, czyli w miejscowości, w której spałem pierwszą noc. Pokonaliśmy teraz chyba 16 km, jakoś tak, albo 17. Tu się zatrzymujemy na obiad. Jak byliśmy tu tydzień temu, było zasypane śniegiem. Teraz wiosna w pełni. Na obiadek kawka oczywiście i chicken dal, czyli specjalność tutaj. To jest jedyny posiłek, który jak zamawiacie, to przynoszą wam tyle dokładki, ile tylko chcecie. Ruszamy dalej. Jeszcze za jakieś 2 godziny. Przewodnik mówi, że 3, ale hej, nie bardzo mu wierzę. Pięknie zaczynają tu już kwitnąć drzewa. Po drodze widzieliśmy tak ładne, kolorowe drzewka. Wiosna się zaczyna w Nepalu. Tutaj zboże rośnie. Kwiatki ma jak rzepak jakiś. Nie wiem. No ale widać, że wiosna się zaczyna. Powiem wam, że takie zakwasy już na łydkach. Jak się zatrzymaliśmy na chwilę teraz na obiad, jak te nogi tak na chwilę dostały luzu, to tak poczułem nogi. Wiecie, już 3. dzień idziemy koło 20 km. No. Także takiego wysiłku to te nogi nie przechodziły chyba nigdy. Na pewno nigdy. Na 100% w sumie. Także dałem im popalić i to nieźle. Tą całą wyprawą. Tak wam mówiłem. Cała trasa plus to, co jeszcze tam dorobiłem osobno. Gdzieś jak szedłem albo coś. To ze 140 km po górach na dużej wysokości zrobione. Niezły trening. Bardzo dobry. No, ale szczerze, że naprawdę chcę wrócić, iść sobie na siłownię, iść sobie zjeść normalnie. Coś, znaczy jedzenie było spoko, nie mogę narzekać. Chociaż też nie wiem, czy nie było na tyle spoko po prostu, że ze zmęczenia wszystko smakowało, bo też tak mogło być. Ale ogólnie było spoko, nie ma co narzekać. Spodziewałem się, że będzie dużo gorsze niż było, a ani raz nie trafiłem na nic niedobrego. No, w ogóle wczoraj już przygotowałem pieniądze, żeby im dać napiwki. Stwierdziłem, że im dam po 15 000 rupis. To jest po jakieś 500 zł. Im się na pewno przyda. Ja nie zbiednieję, a trzeba pomagać. A dla nich to na pewno będzie dużo. Szczególnie dla chłopaka, który niósł plecak. Bo tyle to pewnie nawet z agencji nie dostał. A może dostał akurat tyle. Nie wiem. Także na pewno i jeden, i drugi bardzo się ucieszą. A ja się będę też lepiej czuł. Pamiętajcie, karma zawsze wraca. Róbcie dobre rzeczy, to dobre rzeczy będą wracały do was. Panie i panowie, ostatnia prosta. Tam na górze już wejście do miasta Lukla. Ale to był dobry wypad. Niezły taki wypad w góry. Powiem wam tak, po tym co przed chwilą widziałem, że ani raz nie będę narzekał, że w niektórych momentach było ciężko. Szła grupa. Jeden pan od pasa w górę sparaliżowany. Był na takim umocnieniu. Głowa na kołnierzu i 2 ręce tylko wisiały. Było widać, że są niesprawne. 2 osoby mu pomagały iść. Drugi pan bez jednej nogi i 2 kolejnych bez 2 nóg. Tylko na samych protezach takich metalowych, wiecie, takie jakby sprężyny. I oni idą zdobyć Everest Base Camp. Ale kurde szacun. Nie ma rzeczy niemożliwych, pamiętajcie.
Wszystko jest tutaj. Jak się chce, to się da. Wiadomo, że idą z pomocą, bo ich ludzie tam asekurowali, ale idą. Idą i założę się, że im się to uda, że to zrobią. Niesamowite, naprawdę. Pełen szacun. Ostatni checkpoint, żeby wiedzieli, że wróciliśmy. Tu się zaczynało i tu się kończy. Bilecik odhaczony i jesteśmy z powrotem. Po 10 dniach. No, dzisiaj odliczając, o kurde, ale mnie spaliło chyba dzisiaj. Odliczając, właśnie nie wiem, czekajcie, bo się patrzę, to nie wiem, czy to od mrozu dalej mnie trzyma, czy mnie tak przypiekło dzisiaj. A w sumie się smarowałem 2 razy. No, odliczając obiad, to zrobiliśmy trasę w około 6 godzin. Czyli 22 km po górach. Bardzo dobry czas. Bardzo. Ale po prostu już mam ochotę ściągnąć buty i do łóżka. A jeszcze większą ochotę mam na to, żeby wziąć prysznic, zmienić ubrania, w których jestem praktycznie od 9 dni. Wiecie, jak tutaj jest. Chodzicie brudni. Śmierdząc nie powiem, no bo to się nie pocicie. Jest tak zimno, że się nie pocicie, naprawdę. Ja w ogóle nie czuję, że mi te ciuchy śmierdziały, a praktycznie ściągałem je tylko pod prysznic, który brałem 3 razy na całej trasie. Nie było możliwości więcej. Nie ma tak lekko, jak sobie myślicie, że codziennie przyjdziecie, weźmiecie prysznic, zmienicie ubrania, zrobicie pranie, żeby stare były. To tak nie działa tutaj. Ja skarpetki suszyłem od 3 dni i dzisiaj jeszcze lekko wilgotne musiałem założyć, bo nie było wyjścia. Musiałem je założyć. Majtki dalej mokre leżą, które 3 dni temu prałem. Także jest jak jest. Ale powiem wam szczerze, w Gdopie to było tak świetnie. Przeżyłem takie przygody. Niesamowite, naprawdę. Ale teraz chcę iść do pralni. Ale to jeszcze nie dzisiaj, to dopiero jutro. Dzisiaj jeszcze jeden dzień musimy zostać tutaj, bo samoloty już nie latają. Jest za późno. O 7:30 rano mamy samolot. Wracamy. Osiołki przyjechały z transportem. Co jest, panie osiołku? Miejscowość Lukla. Tu wszystko się zaczyna. Patrzcie, to jubileuszowy plakat z 50, znaczy z 2003 roku na 50. rocznicę zdobycia Mount Everestu. I tutaj jest właśnie Sherpa Tenzing, Norway i Edmund Hillary. Jak wrócili po zdobyciu szczytu w maju 1953 roku. Ale kozaki. A taki mam pokój dzisiaj. I pierwszy raz, odkąd jestem na tej wyprawie, wchodzę do pokoju, a tu jest ciepło. Niesamowite. Po prostu odzwyczaiłem się od tego. Byłem przekonany, że wejdę i będzie lodowato. Wiecie, jak oni się ucieszyli, jak dostali te pieniądze ode mnie teraz. Przewodnik to nie wiem, czy zauważył, bo od razu schował szybko do kieszeni. Ale chłopak, który pomagał mi z plecakiem, był tak szczęśliwy po prostu. W jego oczach było widać takie szczęście. Wiecie, to jest 15 000 rupii. To jest, no, jak ja to zwinąłem, no to taka zwijka, no to całkiem dobrze to wyglądało. Ja wam nie mówię o tym, żeby się pochwalić, że to zrobiłem. Ja po prostu chcę wam powiedzieć o tym, że jak się tutaj wybieracie, doliczcie sobie sami od siebie po prostu. To $200 przypuśćmy więcej. Żebyście po całej wyprawie dali i przewodnikowi, i gościowi, który wam będzie pomagał z bagażami, bo dla nich to jest naprawdę dużo.
Także lepiej sobie od razu z góry założyć na przykład, żeby im dać ten napiwek, bo to naprawdę pomagacie ludziom i ich rodzinom. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Siema. Ostatnie pakowanko jak na razie w Himalajach. Jest 6 rano, o 5:45 trzeba było wstać. Idę szybko zjeść sobie owsiankę, wypić kawę. Idziemy na lotnisko. Trzymajcie kciuki, żeby samoloty latały normalnie. Bo wczoraj Polacy, których spotkałem, bardzo pozdrawiam. Bardzo miło spędzony wieczór. Mieli odwołany lot. Tyle, że oni lecą do Katmandu. Ja nie lecę do Katmandu, tylko w inną stronę. Także mam nadzieję, że moje samoloty, ta linia normalnie będzie leciała. Także oby. Bo dzisiaj mam spotkanie z Polem, ale wieczorem odbieram najważniejszą osobę, czyli moją Lalusię. Już się nie mogę doczekać, naprawdę. Stęskniłem się i to bardzo. Idziemy już na lotnisko. No i dzisiaj zupełnie inaczej to wygląda. Tak wygląda lotnisko. Bagaże nam zważyli. Teraz przeszukanko. Dobra, siedzę w samolocie. Pytałem przewodnika, czy mogę sobie usiąść po prostu, wiecie, koło pilota. Wiem, że może komuś wydać to głupie, co mówię, ale w Tanzanii, jak leciałem na safari, była taka możliwość. Normalnie siedziałem przy pilocie z przodu, miałem przed sobą ster i tak dalej. Ja chciałem tutaj to zrobić typowo, ze względu na to, że tutaj lotnisko wygląda tak, że tak jakby się startuje trochę z górki i później już jest przepaść. I on musi wystartować typowo przed końcem, się wzbić, no bo później już wiecie. Chciałem to właśnie nagrać i zobaczyć, jak to wygląda z samego przodu, no ale trudno, nie udało się, nie da się tutaj tak zrobić. Dalej tak siedzę przy oknie, także najważniejsze. Jeden przyleciał, teraz mu będzie startować. Stawiamy się już na pasie, zaraz startujemy. Kończy ta przygoda. Przewodnik, bardzo fajny gościu. 10 dni. Znaczy dzisiaj w sumie to już 11 dzień. 10 dni byliśmy w trasie, w podróży, w trekking. O, tak mogę powiedzieć. O, kolejny ląduje od razu. Mam nadzieję, że nie będziemy długo na busa czekać. I tutaj od razu się tak temperatura zmieniła, że muszę iść się gdzieś przebrać. Już jest za ciepło aż. Taki sam, czy jeszcze mniejszy? Chyba jeszcze mniejszy niż nasz. Ile wszędzie tutaj ludzi czeka teraz na swój lot. Mieliśmy naprawdę dużego farta. W odpowiednim momencie tam pojechaliśmy. Naprawdę. Teraz tam wszędzie będzie tyle ludzi. Zresztą to było widać już na trasie, jak schodziliśmy, ile ludzi idzie nagle. No bo idziemy teraz szukać naszego busa. Mamy 4 godziny trasy. Cyk, tuk, tuk. No właśnie zatrzymała nas policja. W sumie wszystkich jakąś blokadę zrobili. Wszystkich sprawdzają. Drogi tutaj są tak tragiczne. Cały czas musi chcę wymiotować. Strasznie się jedzie. A daleka droga. Wiecie jak to jest? Czasem są walki, w których się nie da wygrać. Ja dzisiaj przegrałem.
walkę z zakrętami. No, kierowca na szczęście się zatrzymał na czas. Zdążyłem wyskoczyć z busa, bo inaczej by się to źle skończyło w środku. O, kto jeździł po Nepalu i wie jak jest. Kurde, strasznie mi się te koszulki ponaciągały. Pamiętajcie. O, i dojechaliśmy. Pan już ściąga nasze rzeczy. O, całe szczęście. Powiem wam tak, nigdy nie miałem tak ogromnej chęci i potrzeby wzięcia prysznica. I kolejna rzecz, wybrania rzeczy. Wszystko po prostu tak śmierdzi, ale jedyne co mnie cieszyło, że nie byłem jedyny taki w busie, bo było nas takich 12. Także nikt nie mógł na nikogo zwalać, że śmierdził, od każdego śmierdziało. Także perfekto. Idę do hotelu się ogarniać, do pralni, złapać z polem. Normalnie czuję się jak nowy człowiek. Czysty, ciuchy przebrane. Very good. Idę teraz jeszcze do fryzjera, barbera, bo trzeba tą brodę trochę ściąć, bo zarosłem jak dzik. Powiem wam, że nie wiem czemu, ale w tych górach strasznie szybko mi włosy rosły. Naprawdę. No, ale idę to załatwić, a później idę się spotkać z polem. Czekają gdzieś na mnie. No, idziemy coś przekąsić. Szukam fryzjera właśnie, gdzieś tu miał być i chyba lipa. Patrzcie jaka ekipa ze mną. Dobry! Piotrek cały czas w obozie. Słuchajcie, czy Piotrek już jest Piotrek Wojownik, czy Piotrek zdobywca? Patrzcie, jak robicie raz, słuchajcie, obóz u pająka, to patrz jaka jest forma, co czas się trzyma. Cały czas, ona nie schodzi nigdy. Także przyjeżdżajcie, szczególnie w maju teraz. 21 maja, zapraszamy. Jak już o tym mówię, to 21 maja do 4 czerwca zapraszamy na obóz. A mój kolega właśnie był i też polecał, także nie kłamie. Twój kolega tam pił cały czas szamrokiem, to dlatego poleca. Janek nie był, ale też polecam. Też polecam. Patrzcie jaka forma, od samego myślenia o tym obozie. Myślał, że będzie i już patrzcie co się dzieje. Właśnie idziemy się przejść po pranie, później po Anię, a później imprezę. Ania jest tu. Później po Ale, nie Anię. I lecimy gdzieś na piwko jakieś. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Tu podobno. Sukces Piotrka. Tak. Jaki sukces. Spełnione marzenie, o. Także zobaczymy jak wygląda życie nocne w Katmandu, bo podobno codziennie się coś tu dzieje. Mam nadzieję. Ala. Musimy wejść tam. O, ale w dzień jest strasznie gorąco. Co? W dzień jest bardzo gorąco. Ej, w ogóle jakie fajne święta dzisiaj będą! Cała ekipa Tak, jest, no. to jest super. Jest ekipa świetna. I się spotkaliśmy w Dubaju, w Nepalu. I to jest najlepsze. Dobra, jest... Jeszcze raz. Jest pierwsza w nocy. Mieliśmy się tylko umówić do 23, ale jak Magda zaczęła opowiadać o wyprawie na Mount Everest, na którą się wybiera niedługo, szok. Chodźcie na Instagram Magdalena Madej. Za niedługo zaczyna swoją wyprawę, żeby zdobyć najwyższy szczyt na ziemi. Ja po swoim 5600 dzisiaj, jak usłyszałem... Gratulacje wielkie, to jest Dobra, to daj... Widzicie jak ona się ze mnie śmieje? Sobie na 5600 powchodził. Ona... To jest prawdziwe osiągnięcie, wejść na 5600 z saszetką i w dżinsach i pokonać cały ten brus na minus 20 w oczach. Naprawdę. Jestem pełna podziwu. Dobra, Przełamanie swoich barier, komfortu. dobra, nie o mnie teraz. Dobra, no, także usłyszycie w kolejnym odcinku. Na Tak, temat tego, jak się należy ubrać. Tak, Albo nie ubrać. na temat tego, żeby nie powtarzać tego, co ja zrobiłem, bo ja to jestem ja, nie powtarzajcie tego na pewno. Magda trochę więcej opowie jutro właśnie w kolejnym odcinku o tym, jak wyglądają jej przygotowania do wyprawy na Mount Everest, czyli na najwyższą górę na świecie, na tą, którą ja tylko mogłem zobaczyć z Basecampu. Jak będzie wyglądała, co ubrać przede wszystkim, czego nie robić tego, co ja zrobiłem i wiele więcej, także od razu serdecznie Was jeszcze raz zapraszam jutro na kolejny odcinek i na Instagrama Magdy, Magdalena Madej. Śledźcie na bieżąco, dopingujcie
Ja wierzę, że da radę. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Tak. Ja też wstawię zdjęcie, A tu jest reszta ekipy, ale to tam już leciał. Ja zróbmy zdjęcie. Takie tam. Ty, patrz jakie bliźniaki te. Kołczany prawilności, Takie same nosy. ala kołczan prawilności. Kołczan prawilności to tak... Stoimy sobie w bramie, nie? Ale jak prawdziwe luje, nie? Ej, ale to nie jest żart, wiecie, że ktoś kiedyś skomentował Piotrkowi, że mamy podobne nosy. Przecież mamy. Ale stoimy w bramie i wiecie co jest. Super wieczór. Chcecie coś kupić? Super wieczór był, po prostu takie ciekawe historie, ale będzie super odcinek jutro. Podróże. O, Naprawdę, wiecie co jest wspaniałego w podróżach? Że poznajecie ludzi. Ludzi z historiami, takimi, że idzie się zesrać w gacie po prostu. To tak ciekawe historie. Mieszka to tak nakręca w ogóle, wiecie, jak ja słyszę o takich rzeczach, to mam ochotę po prostu... To co usłyszycie Robi jutro od więcej, Magdy, więcej, to no. co ona nam dzisiaj... Serio? Ja żałuję, że po prostu nie miałem cały czas mikrofonów podłączonych i że to się wszystko nie A nagrywało. wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Ona mówi, że miała gdzieś tam jakiś podcast, jakiś wywiad, mówi, no ale bo ona miała wrażenie, że to jest takie nieciekawe, co ona mówi, a ja normalnie, jak ona Ej, my się opowiadała, siedzieliśmy 3 godziny tak. ja po prostu mówię, Boże, nie. Niesamowite. Jakie to jest niesamowite. Wypadki albo zagrożenia największe są na odcinku przy zejściu, bo tak naprawdę jakby nie też puszczają Ci emocje, powiedzmy, jakby możesz wyłączyć pewną asekurację, którą miałeś w swoim ciele wchodząc. Po drugie jesteś już po prostu wyczerpany i tak naprawdę schodzisz, nie wiem, siłą determinacji. No i wtedy najczęściej się zdarzają ewentualnie jakieś wypadki. Powiedz jak to wygląda tam, No nie. powyżej 8000 metrów. To jest inna rzeczywistość i w sumie się nie dziwię ludziom, że jakby nie potrafią tego sobie wyobrazić, bo dopóki tego nie doświadczysz, to nawet słuchając o tym, nie masz pojęcia, jak ciężki i jak ogromny wysiłek jest to dla organizmu i dla Ciebie. Po prostu każda jedna rzecz, zamknięcie butów, czy w ogóle ubranie się, wyjście z namiotu, to jest coś, nie wiem, w skali maratonu po prostu. I tam są rzeczy, których będę używała podczas trekkingu. To jest mój downside. I to jest rzecz, o którą miałem właśnie zapytać. Nie zapytałem Na jeszcze, bo pewno chciałem chcecie, żebym przymierzyła, dobra? To raz, ale dwa, jak się załatwia swoje sprawy fizjologiczne na wysokości 8000 metrów. Już Ci wszystko mówię. To jest coś pięknego. Tak. No i co powiedz, w tym się da normalnie chodzić, tak wygodnie powiedzmy. Kochana, ja wracam z 8000 i w mieście zaczynam chodzić tak. Po prostu. Bo po 2 miesiącach jakby te buty są zupełnie dla Ciebie jak, nie wiem, kroksy do chodzenia na co dzień. I to jest, do czego jest ta mata? Tą matę kładziesz jakby jako pierwszą warstwę w namiocie, żeby odizolować śnieg, a później rozkładasz taką matę dmuchaną, tak jak ta, nie chcę jej rozkładać, bo się ją ciężko składa. Dmuchasz ją i na tym śpisz. Myślę, że w górach bardzo ważny jest respekt do gór i taki wyczucie, kiedy należy się wycofać i kiedy niestety trzeba powiedzieć stop. Także pamiętajcie, wbijajcie jutro na odcinek, usłyszycie coś, co zwali was z nóg. Dziewczyna, która robi to, nie wiem, od jakichś 2 lat, zdobyła 7000, 8000 i po 2 latach idzie się wspinać na Mount Everest z ekipą Nimsada, czyli z tego wiadomo 14 pików. No jest niesamowite po prostu, niesamowite. Co w ogóle jest też, chodź do światła. Tutaj. Słuchajcie, dla mnie w ogóle najciekawsze było to, że jak ja ją zobaczyłam, jest jaka drobna blondyneczka, po dziewczyna. prostu taka, wiecie, urocza. O, szczur. I jak ona zaczęła opowiadać o tym, co robi, wow. Szok, po prostu szok. No. W ogóle fajnie, że już jesteśmy razem. Pewnie nie wszyscy się cieszą, ale my się cieszymy. Ale dupie to mamy. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji i następny odcinek będzie właśnie z Magdą. Opowie o wyprawie na Mount Everest. Czujecie, co to jest wyprawa na Mount Everest? Ja nie. Jak ja czuję i to jest Jak wow. ja po tym, co ona mi powiedziała, ja sobie myślę o tym 5600. Ja mówię tak, nie, no to kasuję z Instagrama, bo aż mi wstyd po prostu. A ona sobie siedzi jakby nigdy nic, taka mała dziewczyna, uśmiechnięta, mówi, idę na Mount Everest. Niesamowita. Dobra, do dobranoc. Trzymajcie się. Znaczy nie, macie, może dzień macie, no nieważne, cokolwiek macie, Nara. trzymajcie się.